Cześć, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj również sprzęt grający, ale zupełnie coś innego. Przenośny głośnik JBL Boombox, taki dość duży, duża konstrukcja. Trafił do mnie na diagnozę problemu. Objawem jest to, że się w ogóle nie włącza. Nie włącza się, brak reakcji. Był już gdzieś tam na warsztacie. Poinformowano właściciela, że to podróbka i nie ma sensu naprawiać. Więc nie wiem, czy były podejmowane jakieś próby, ponieważ chyba nie był w ogóle rozkręcony. No więc z chęcią podjąłem się chociażby diagnostyki, zajrzenia do środka. No i wyciągnąłem płytę główną. Sam proces rozkręcania głośnika JBL Boombox jest dostępny w sieci. Ja tego już nie kręciłem, ale jest dość żmudny i skomplikowany. No faktycznie potwierdziłem zero włączenia, brak włączenia. Zmierzyłem napięcie na baterii, a bateria to jest dość takich dużych rozmiarów. Akumulator litowo-polimerowy, jak dobrze, tak, litowo-jonowy, dość dużych rozmiarów, pojemność jego wynosi 74 Wh, czyli 10 000 mikroamperogodzin. No i okazało się, że był on wyczerpany doszczętnie, dlatego w ogóle głośnik nie startował. Ja, żeby dostać się tutaj, myślałem, że awaria jest w baterii na początku, więc chciałem się dostać tutaj do złącz baterii. No i spróbowałem podładować. Jak podładowałem, ruszył akumulator. Tutaj automatyka baterii, gdzie też bateria ma swoją automatykę, pozwoliła na to, że w końcu wydaliła z siebie napięcie, bo było 0. Po prostu było napięcie zasilania za niskie, dlatego ta automatyka chroniła przed całkowitym rozładowaniem. Podładowałem na zewnętrznej ładowarce, ruszyło, głośnik odpalił, ale no brak było ładowarki oryginalnej, więc ja podłączając ładowarkę sprawdzić, czy się ładuje, bo myślałem, że błąd będzie gdzieś tutaj właśnie w obwodzie ładowania, skoro się rozładowała bateria. No nie było reakcji na ładowanie. No i po poszukiwaniu tutaj na płycie układu, no taka inżynieria wsteczna, ponieważ pierwszy raz widzę taką płytę, taki głośnik. No i zlokalizowałem układ chargera, układ ładowania. Może zobaczymy sobie, uda się zrobić zooma. Będzie może coś widać. No jakby się tutaj dobrze przyjrzeć, to widać, że ten układ jest pęknięty. Jest pęknięty ten układ chargera. Może tak będzie lepiej widać. O, widać dokładnie tutaj pęknięcie. Widać pęknięcie, jest zwarcie, nie ładował. Zwarcie w tym obwodzie rozładowało nam baterię. No i mieliśmy taki efekt, a nie inny. Co mogło być powodem tego tutaj przegrzania tego układu ewidentnego? No to okazuje się, że no nie było ładowarki oryginalnej, więc podejrzewam, że ktoś próbował ładować głośnik jakąś ładowarką inną i po prostu pomylił bieguny zasilania plus z minusem. Z racji, że tutaj to jest złącze baterii, dobrze mówię? Nie, to jest złącze od ładowarki, od złącza ładowania, między innymi tu wchodzi napięcie nam z ładowarki. Nie ma żadnego zabezpieczenia w postaci diody, czyli nie mamy żadnej ochrony przeciwko zmianie polaryzacji ładowania. No i efekt taki, że strzelił ten układ. Układ oczywiście do zamówienia z Chin. Już przyszedł do mnie, czas oczekiwania był dość długi. Podmienimy go za chwilkę. No i co, przy okazji zmierzyłem sobie oczywiście bezpieczniki, które są na płycie. Bezpieczniki są ok. Także myślę, że podmiana układu powinna załatwić sprawę. Warto po wylutowaniu sobie układu zmierzyć jeszcze tutaj te rezystory w pętli sprzężenia zwrotnego, jak i na zasilaniu, kondensatory, czy nie ma zwarcia, tak chociaż pobieżnie, powierzchownie. Także idę po rozlutownicę, topnik i rozlutowujemy, podmieniamy układ. No i co? I spróbujemy. SMD to nie do końca może moja bajka, no ale czemu by się nie uczyć nowych rzeczy. Topnik. Grzejemy.
Zbierzemy sobie starą cynę. Przemyjemy. No i teraz trochę świeżej cyny. Nadmiar ze środka zbiorę. Troszeczkę za dużo. No i myślę, że na układzie też warto troszkę nałożyć świeżej cyny, pobielić. Ok. No i trochę świeżego topnika. Ważne, żeby dobrze zamontować teraz układ. Mamy znacznik, taki trójkącik, pierwsza nóżka. No i grzejemy. Grzejemy, układ powinien nam sam zatańcować. I teraz ja myślę, że poprawimy sobie jeszcze grotem te luty. Topnik. Taki grot wygięty ułatwia nam pracę. No i dużo topnika. Odparujemy czyścik, kontrola lutów i testujemy. No i układ lutowany, luty poprawione, płyta umyta, można testować. No i czas złożyć nasz głośnik. Bateria wędruje w spód, płyta główna na tylną ściankę, no i zestaw głośników. Także ja składam. No i czas montażu, z racji, że głośnik jest wodoodporny, pod głośnikami tymi poszczególnymi są uszczelki, ale i tak nie radzę zanurzać go w wodzie. No i spróbujmy włączyć głośnik. Uruchomił się, połączył się Bluetooth. No i co teraz? Czas podłączyć zasilanie i zobaczyć, czy ładuje baterię. Zobaczymy, czy jakaś dioda się zapali od ładowania. No, głośnik się już włącza, sprawdźmy teraz, czy ładowanie działa. Tu są takie diody wskazujące prawdopodobnie stan naładowania akumulatora. Podłączam wtyczkę 20V zasilacz. Podłączyłem. Jak widać, wskaźnik akumulatora pojawił się. Dioda zaczęła mrugać.
Więc wnioskuję po tym, że ładowanie trwa. Żeby potwierdzić jeszcze, że ładowanie działa, ja zmierzę w tym momencie napięcie na złączu baterii 7,295 V, więc widać, że ładowanie działa, nawet podnosi się, więc wszystko działa ok, jeśli chodzi o układ ładowania. Odłączę ładowarkę, napięcie spada, co jest zrozumiałe, bo napięcie na akumulatorze maleje. Znowu podłączam ładowarkę. Po chwili uzbraja się układ ładowania. Ładowanie się aktywuje. Zobaczmy chwilę, czy podnosi nam się to napięcie na akumulatorze. No jak widać, napięcie podnosi się cały czas. Napięcie rośnie. Można skręcać. No i głośnik, jak widać, ładuje się cały czas. Poziom napięcia na baterii rośnie. Wydaje z siebie dźwięki. Więc wszystko wygląda, że działa, pracuje poprawnie. Skręcony może już wracać. Także pozdrawiam. Inny odcinek, ale jakże z audio związany. Trzymajcie się. Wesołych świąt. Wszystkiego najlepszego.